Mamy to! Mamy to, drodzy widzowie. I przyszedł czas na grę o tron, ale w Crusader Kings 3. Żeby dużo nie mówić, mamy początki Targaryenów na Smoczej Skale, czyli tak zwany podbój Aegona. Kiedy Aegon Targaryen spoglądał na wschód, widział przeszłość, starą, zmęczoną, martwą, ale kiedy spojrzał na zachód, widział przyszłość, złoto w ziemi, złoto na polach i żadnych smoków na niebie oprócz jego. On i jego siostry Rhaenys i Visneya lecieli nad wielkim kontynentem, z pozoru będąc gośćmi na obcej ziemi, ale kiedy Aegon wrócił, rozkazał budowę masywnego stołu, wyrzeźbionego w kształcie Westeros, ze wszystkimi znaczącymi rzekami i górami, które widzieli. Osobista mapa 7 królestw, rządzonych wówczas przez 7 kłócących się rodzin, ród Durandonów, władał krainami burzy z siedziby w końcu burzy, czyli to jest właśnie o ten pan. Na południe od Smoczej Skały ród Hoare z Żelaznych Wysp, gdzie przewodził Harren the Black. Ród Hoare z Żelaznych Wysp podbił i zniewolił również Dorzecze, rządząc nim z Harrenhal, monstrualnego zamku wznoszącego się na brzegu Oka Boga. Ród Starków, czyli pan król Toren, Król Północy, władał zamarzniętym pustkowiem północy, najstarszym, największym i najbardziej pustym z królestw. Ród Lannisterów, czyli król Loren Lannister, władał zachodnią krainą, najbogatszym królestwem dzięki swoim kopalniom złota. No i oczywiście nie zapominajmy o rodzie Garendner. Władał Reach, też dosyć potężnym królestwem w tamtych czasach. I to było drugie najbogatsze królestwo dzięki uprawom i pokoju. Ród Arryn władał doliną, a raczej dolina władała nimi. Jak wiadomo, młody król Ronel po prostu musiał się słuchać. Tak niestety było. Góry były nie do przebycia, z wyjątkiem krwawej bramy, która nigdy nie została zdobyta. Ród Martellów władał pustyniami Dorn. Prawdopodobnie dlatego, że nikt inny ich po prostu nie chciał. I tutaj mamy z rodu Martell księżniczkę Merię, bardzo starą. I my dojmiemy właśnie kampanię Aegona, gdzie samozwańczy król Westeros jest u progu swojej wyprawy podboju, planując lądowanie nad Czarnym Nurtem i rozważając, jak podporządkować sobie każde z 7 królestw. Czy Aegon zdoła podbić Westeros i zapoczątkować rządy smoków oraz rodu Targaryenów na kontynencie? Tego dowiecie się już wkrótce. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, bo wspieracie go. Dzięki wam kanał osiągnął pierwszy upragniony 1000. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dozgonnie wam wdzięczny. Nie przedłużając, łapka dla zasięgu, o subskrypcji wspomniałem, przejdźmy do podboju. Jakby tutaj dużo powiedzieć, ostatni potomek. Przed wieloma miesiącami głupiec Argilac Durandon wysłał wiadomość do nas na Smoczą Skałę, oferując sojusz w celu stworzenia strefy buforowej między jego ziemiami a terytoriami Harena Czarnego. Oferta obejmowała rękę jego córki i dziedziczki w małżeństwie oraz ziemię jako posag na Czarnym Nurcie. Nie dość, że mam 2 siostry jako żony, to ziemie, które oferuje, nie należą nawet do niego, więc nie ma prawa ich ofiarować. W odpowiedzi zaproponowaliśmy, aby rękę jego córki otrzymał mój bękart Orys Baratheon, wraz z dodatkowymi ziemiami w rzeczywistych granicach jego terytorium. No i jak się domyślacie, zamiast rozsądnej odpowiedzi, idiota odciął ręce naszemu wysłannikowi i odesłał je z powrotem na Smoczą Skałę. Z wiadomością, to są jedyne ręce, jakie otrzymacie. Mam dość sporów małych lordów i fałszywych królów. Jestem z krwi smoka. Mój ród to ostatni potomek prawdziwej starej Valerii. Jedyny smoczy jeźdźcy, jacy pozostali na tym właśnie świecie. Jednak oni mnie nie doceniają. Już dosyć. Westeros nie zna wielkości, nauczę ich tego. Kruki zostaną wysłane na całą krainę. Wszyscy o tym usłyszą. Od Dorne po mury. Od dziś Westeros ma tylko jednego króla. Każdy, kto odważy się sprzeciwić temu oświadczeniu, stanie naprzeciw smoków. Moich, Visnei i Rhaenys. Lordowie mogą ująć kolano i zachować wszystkie swoje ziemie i tytuły, albo spłonąć. Jak widzicie, mamy tutaj Aegona i naszego Baleriona, który ma 156 lat. Tak więc powinniśmy umieścić w tym momencie wolne stanowisko w Radzie na Rhaenys. Jest świetnym kanclerzem i powinna się spisać. Dodatkowo wybierzemy styl życia naszego władcy Aegona. Będzie to walka.
w której zwiększymy się na rycerskość. Myślę, że to powinno być w porządku w tym wypadku. Dodatkowo powinniśmy zawiązać sojusz z Lordem Daemonem. 8 dnia Królewska Przystań wylądowaliśmy u ujścia Czarnego Nurtu, gdzie Argilak Arogancki i Harem Czarny nie będą mogli zdecydować, który z nich powinien się nimi zająć. Dzięki temu oni nie będą mogli zdecydować, który z nich powinien się nami właśnie zająć. Na północ od rzeki są 3 wzgórza. To doskonały punkt do obrony. Zbudujemy tam fort na wysokim wzgórzu, podczas gdy moje siostry zajmą się pierwszym wyzwaniem, czyli lokalnymi lordami. Rhaenyra wzniosła się na Meraksie do Rosby, a Visneya na Vagarze do Stookworth. Ugnął kolano przed mną albo zginął. No i tak się właśnie stało. W krótką chwilę nasze siostry, a zarazem żony, podbiły poboczne prowincje, natomiast pozostało Duskendale. Wyciągniemy naszą armię, żeby wyprawić ją w okolicach Orniego Pastwiska. Niech cała armia się tutaj zbierze pod dowództwem Aegona. Moglibyśmy też wezwać naszych banerowców. Oczywiście zrobimy to. Niech wszyscy banermeni się pojawią. Dajmy im chwilę, niech cała armia się zbierze. Jak widzicie, krótką chwilę to zajmuje, natomiast armia już się zebrała. No i w tym czasie zobaczyliśmy, że na Biały Zamek ruszyła armia pod dowództwem Lorda Rolanda. 3000 armia będzie oblegała Biały Zamek. Na szczęście, choćbyśmy nie mieli smoków, mamy przewagę. Czekamy, aż dołączy do nas armia ze Srebrnogłowy. Pod naszym dowództwem ruszamy na pole zwycięstwa, na którym przesiadują i podbijają pole zwycięstwa zamiast Biały Zamek. Dziwne czasami mają pomysły. W porządku, nasza armia rusza, ale jak widać dołączył do niej sojusznik, czyli Dziewicze Źródło, Jon Mouton. W porządku. Powinniśmy sobie poradzić, mimo wszystko mamy smoki. Armia powinna być złapana w Srebrnej Głowie. I tak, w Srebrnej Głowie odbędzie się bitwa. Mamy więcej cech dowódcy, no i więcej żołnierzy, a oni się bronią na wzgórzach, tylko nie powinno im to za wiele dać, ze względu na to, że po naszej stronie są smoki. Zobaczcie, jakie straty wyrządza jeden smok. Czy wy to widzicie? To jest druzgocząca miazga. I żebyście mieli świadomość, nie tyle skończyła się walka, gdzie nikt nie uciekł praktycznie. Oni wszyscy, z wyjątkiem 5 osób, nie żyją. I zyskaliśmy połowę wojny. W tym momencie powinniśmy zaatakować drugą armię pod polem zwycięstwa jednocześnie. I udało nam się. Bitwa pod polem zwycięstwa, w której bierze udział 2200 żołnierzy. No i to jest właśnie to. Ryzyko odwagi. Szybuję wysoko nad bitwą o pole zwycięstwa na grzbiecie Baleriona, rozważając nasz kolejny atak na linię wroga. Gdy zauważam, że Jon, czyli kapitan tej armii, wyprowadził his wojska do przodu. Najbardziej zaskakujące jest to, że osobiście prowadzi ich klinowy atak. Choć niewątpliwie odważny jest to gest, nie mogę przestać myśleć, że tak duża odległość od jego wojsk jest nierozsądna. Tylko śmiały ruch. Ale żeby wyjść w zasięg smoka? Jak wiadomo, skończy się to bardzo krytycznie. No i jak widzicie, zmienił się przywódca Lord Perwin. To znaczy, że niestety dla niego został spalony. I tak się oto skończyła wojna, gdzie zginęła cała armia. 2200 strat. Chryste Panie. Z tym zginęli wszyscy rycerze. Wow. No i Jon zginął tak samo. Czyli tak jak myślałem, spalił go smok. Nie będziemy czekali. Duskendale zostaje podbite. Pierwszy test Aegona się sprawdza. Pokonaliśmy Lorda Darklina i tych, którzy stali po jego stronie. Obszar wokół naszego lądowania jest zabezpieczony. Rozkazałem zabrać ich miecze, aby przynieść je na wysokie wzgórze. Mam na nie plan. Teraz musimy zdecydować o naszym następnym kroku. Możemy udać się na północ, by zmierzyć się z Haranem Czarnym, lub na południe, aby zniszczyć Argilaka Aroganckiego. Gdy zwołujemy naszą radę w nowo ustawionym Aegon Forcie, moja siostra żona Visneya ogłasza mnie Aegon I z imienia król wszystkiego
Westeros i tarcza swojego ludu. Możemy ruszyć na Harrenhal, bądź zająć się głupcem, który nas bardzo wkurzył. I w tym wypadku ruszymy na Argilaka. W swojej roli jako Żelazny Tron będziesz teraz wspierany przez wielkiego maestra. No i zyskaliśmy maestra, Tommen będzie nas wspierał. Tu mamy oczywiście te zwycięstwo zakończone, gdzie niestety przegrali. Nasze terytoria stały się Żelaznym Tronem. Jesteśmy znacznie potężniejsi. Mimo wszystko naprzeciwko nas mamy burzowe krainy, z którymi będziemy właśnie toczyli wojnę. Burzowe krainy rządzone są przez Argilaka Aroganckiego, który będzie stanowił małe kłopoty. Poniżej mamy Dorn, z którym przyjdzie nam w przyszłości się też mierzyć. Ale przed nim będzie Reach i Skała. Dodatkowo mamy też Żelazne Wyspy, Górę i Dolinę, no i północ potężną, a za północą jest, jak wiadomo, mury i wszystkie plemiona. Żeby długo nie czekać, powinniśmy wezwać naszą armię. Wystawimy ją w okolicach prostej drogi do ich stolicy, czyli w Lasie Mieczy. Wystawiamy całą armię i czekamy, aż ona się zbierze. Stworzymy wyróżnienie dla naszej Rhaenys, w którym damy jej opcję zawodnika, no i możliwe polityk i możliwie ostoi. Stworzymy to wyróżnienie, które będzie oczywiście dziedziczone przez drugą naszą siostrę, dzięki czemu mamy jedno z wyróżnień stworzone. Zaprosimy też rycerzy, którzy mogą zostać kapitanami, bo mamy ich braki. Gdy nasza armia się wystawia, dołączy do nas sojusznik. W tym czasie czekamy, aż zbierze się też armia wroga. Powinniśmy zwiększyć nasze wydatki na dwór monarszy. Przecież będziemy sprawowali tutaj potężną władzę i chcemy, żeby on się jak najszybciej rozrastał. Dodatkowo możemy umieścić tutaj, na pewno nie ten stół, ale powinniśmy móc cokolwiek umieścić. No niestety, a jednak możemy. 2 potężne banery Targaryenów z tronem w porządku. Nasza armia się zbiera. My powinniśmy móc już tak, mamy 16. Przyzywamy ich i łączymy ich z główną armią, czyli pełna armia jest praktycznie zebrana. Nieopodal naszej granicy na strumienie kłosów i pola paszy zbierają się armie wroga. Mają zamiar przekroczyć prawdopodobnie przez most na terytorium Mostwind. Zobaczymy, czy im się to uda. Mała ta armia, gdzie jest reszta? Druga część armii, z tego co widzę, zbiera się w okolicach Dobrej Gleby i Trawy Złodziei i mają zamiar ruszyć na skrętną ujście. Więc nasza armia mimo wszystko po zebraniu będzie stanowiła ostoję przy granicy. Spróbujemy wyłapać armię przeciwnika w Wentwood. I to nie jest nawet ciężkie, oni się nie wycofali, gdzie niestety strawi ich ogień. Dodatkowo nasza żono-siostra jest ciężarna. Nie możemy się doczekać. Nie musieliśmy długo czekać, armia została spalona, więc nic nie stoi na przeszkodzie, jak wyruszyć na strumień kłosów, gdzie w okolicach zbiera się armia wroga, więc my będziemy próbowali podbić Słomiany Zamek. Gdy już zoblegniemy Słomiany Zamek, powinniśmy móc przejść dalej, bądź możemy się skupić na samych walkach i ruszyć na ich armię, która widać będzie chciała się z nami spotkać w Luxword. Okrążeni z Luxword stanęli w Wooddurn, w którym niestety spotka ich kara. Uciekają na strumień kłosów, na którym niestety już nie dali rady uciec. 11-tysięczna armia pod dowództwem Argilaka Aroganckiego spotkała się z nami. Zobaczcie, jak ona się skończy. Dosyć istotna to jest walka, w której nie bierzemy jeńców. Straty są kolosalne. Ale nie myślcie, że to jest koniec. Przychodzą ich posiłki. Czy myślicie, że oni sobie poradzą? Dobrze myślicie, nie poradzą sobie. Smoki palą wszystko.
sam jeden przeciwko 12-tysięcznej armii. Wytrzymał koło dnia. Dzień. 2. 2 dni sam jeden wytrzymał. Potężny wojownik. Ilu zginęło? 1. Ciekawe dlaczego ruszyła. Natomiast tutaj, jak możecie zobaczyć, 13 000 trupów. Na szczęście dla niego przeżył władca, Alglik Arogantny, ale to nic. To już jest koniec. Armie zebrały się niedaleko hamulca Zatoki w prowincji Strumień Burz, gdzie nasza armia w tym momencie powinna się udać. Dostaliśmy nowego maestra, czyli Tomena. Przyjmujemy. Jest tu 11-tysięczna armia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasza armia się z nimi spotkała. Jak widzicie, armia się już zebrała w okolicy Rękawicy i na Rękawicy dojdzie do walki. Mają przewagę, mają znaczącą przewagę, ale my mamy smoki. Pod dowództwem Matiosa Grandissona toczymy bitwę pod Rękawicą. Walka jest zacięta, ale straty są kolosalne. Mimo że zadają nam straty również, to nie są tak gigantyczne, jakie zadają nasze smoki. Ta armia została zczyszczona. Nie zostało nic. Wszyscy zostali spaleni. Cudowne. Cudowne to jest. To jest cudowny moment w naszej historii. Lordowie próbowali walczyć i cały czas w zasadzie próbują. Ale jak wiadomo, to się nie udaje. Zginęło w bitwie 0. Zostali złapani. Tutaj 5, a w całej wojnie. A w bitwie pod Rękawicami zginęło 11 000. Cała armia. Spore straty. Zwolniło się stanowisko kasztelana, na którego wybierzemy Lorda Roberta z Duskendale. W okolicach Strumienia Burz stoi armia wroga, na której się skupiliśmy w tym momencie. Oczywiście armie wroga dołączają, próbują pomagać, ratować to, co jest możliwe. Niestety nie mają kompletnie żadnych szans. Bitwa kończy się tak jak poprzednie. Straty są kolosalne. A my nawet nie skończyliśmy. Ruszyliśmy teraz w okolice Timberlane, gdzie spotkaliśmy armię pod dowództwem Roberta Carona, która miała 3-krotnie mniejsze szanse na to, że cokolwiek zrobi i została również zniszczona. Wróg ucieka w popłochu. Niedługo spotkamy się z królem, a w tym momencie Wisneja jest brzemienna. Ruszyliśmy w pościg za rycerzami do swobodnego zamknięcia, w których wyłapaliśmy Lorda Haliona. Mój bracie mężu, słyszałeś jak cię nazywają? Moja siostra, żona Wisneja, mówi do mnie poprawiając suknię. Nazywają cię Aegon Hellfire. Spektakularne, czyż nie? Jest na ustach zarówno chłopów, jak i szlachty. Myślę, że to powód do świętowania. Dostaliśmy przydomek Hellfire. Szalony atak. Mój uchwyt na wodzach Baleriona się zaciska. Gdy przylatujemy w pobliżu bitwy toczącej się przy swobodnym zamknięciu, płomienie przerywają linię wroga, rozrywają wojska Lorda Haliona jak miękką jagnięcinę. Z chichotem ląduje na grupę żołnierzy, zmiatając kilka uciekających ciał ogonem. Gdy krew wrogów otacza nas, a ludzie uciekają przed naszą potęgą, widzę jak Lord Ellard zbliża się ku nam, przyciskając się przez uciekających ludzi. Myśli, że jesteśmy zbyt wolni, ale lekkim uchem ud Baleriona obraca się i rozgryza tors, pozostawiając jego zakrwawione nogi, by upadły bez życia na ziemię. No i mamy dostarczoną zagładę. To zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej decydujących zwycięstw militarnych w historii królestwa. Dzięki heroicznym działaniom Wisnei na Smoczym Grzbiecie dowództwo wroga zostało zdziesiątkowane. Dowódcy wroga zebrali się przed bitwą, aby omówić strategię i pozycjonowanie, ale takie zgromadzenie stanowiło idealny cel dla Vagar. Stevron, a także wielu innych dowódców i znanych wojowników zostali skąpani w Smoczym Ogniu. Ci, którzy nie zginęli, zostali okropnie poparzeni dzięki Wisnei. Wróg jest zdezorientowany, a jego szeregi się chwieją. Bez jasnych rozkazów z pewnością wygramy tę bitwę. Cudowna dla nas chwila. Prawdę mówiąc, armia wroga jest zdziesiątkowana. Zostało ich niewielu, a tym bardziej na skrętnym ujściu wyłapujemy kolejną armię. Jeżeli dobrze pójdzie, na przesianych wzgórzach powinniśmy wyłapać już. Tak, na przesianych wzgórzach wyłapujemy armię.
600 zbrojnych to nie jest potężna armia, jakie pokazywali wcześniej, ale dalej to była armia. Zajmiemy się teraz na Dolinie Wzgórza Bent Hill armią z końca burzy pod dowództwem Argilaka Arogantnego. To już prawdopodobnie będzie koniec. Ta jedna armia stanowi dla nas kłopot, gdzie właśnie sam król w niej dowodził. Powinniśmy podążyć jej śladem i za nią się udać. To ona zakończy tą wojnę. W międzyczasie w okolicach Laspur Roku mogliśmy stoczyć bitwę z armią z Wysokich Wiatrów, ale to nie jest dla nas korzystne w tym momencie. My chcemy dokończyć dzieła i w ukąszeniu Boga dojdzie do bitwy z królem Argilakiem. Wisneja jest chora. O kurczę, to nie jest dobrze. Ale ona była całkowicie zdrowa i jest młoda. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś ją otruł, więc Tommen zostanie zabity. I dostaniemy Timothy'ego. W porządku, Timothy zajmie się nią. Bitwa nie przebiegnie długo. Już zaraz jest jej koniec. I niestety dla wroga kolejny raz zostali zdziesiątkowani. Jak możecie zobaczyć, 3000 armia padła. Trupem. Padła trupem. I jak poprzednia, tak i ta. I w tym momencie możemy zająć się już armią właśnie z Wysokich Wiatrów. Cały czas pojawiają się nowe armie, ale to nie stanowi dla nas kłopotów. Armia z Wysokich Wiatrów została złapana pod dowództwem Lorda Raymunda z Deszczowego Brzegu. Niestety dla chłopaków ta zakończyła się śmiercią kompletną. W porządku. Ostatnią armią, jaką się zajmiemy, jest Armia z Wiecznej Nocy spod Wentwood. I właśnie tam zdziesiątkujemy ostatnią armię. Niestety wycofali się na most Woodland, więc tam ich dorwaliśmy. Kolejna armia, kolejne dziesiątki. Nowy maester przybył już na nasz dwór. Ryzyko odwagi. Nadzoruję przygotowanie moich linii do nieuchronnej bitwy od Most Wend. Gdy kieruję rozmieszczeniem sił, widzę jak Lord Client zakłada hełm po drugiej stronie linii wroga. Czyżby rzeczywiście szarżował bezpośrednio na czele? Rzeczywiście to zrobił. Jak niekontrolowany wóz, widzę co się stanie zanim to nastąpi. Rhaenys zastępuje jak błyskawica na Meraksie i leci potężny ogień. Jakby to powiedzieć, no, szarżował i zginął. Tyle dla niego się skończyło. Gdy ostatnie armie zostały zdziesiątkowane, ruszyliśmy na wieżę trawy, którą właśnie postaramy się zająć. Powoli, bo powoli, ale staramy się ją zająć. Co to za imię? Aerion. Cudownie, Rhaenys nazwała syna Aerion po naszym ojcu. Jest to wspaniałe imię. Oblegamy w okolicach dwie twierdze. Dokładniej twierdzę na wieży trawy, no i salę stołu. Kolejna armia się zebrała w okolicy Rękawicy, natomiast jest mała i powinniśmy poradzić sobie z obleganiem. Chociaż dalej władca przeciwnego państwa próbuje cokolwiek zrobić, nie jest mu to na rękę, że potracił tysiące swoich wojsk, którzy nigdy nie wrócą. Na szczęście jedna z twierdzy została zajęta. Przenosimy się na miasto, stół zboża, a z niego ruszymy na twierdzę Hadlow. Cała armia wroga zebrała się na miejscu Polstogów, gdzie nasza armia ruszy na pomoc armii, którą tam wróg wysłał. No i jak wiadomo, skończy się to w jeden sposób. Skończyło się to dosyć przedwcześnie, ponieważ Argilak został pokonany w tej bitwie. Zginął od miecza. Burza jest teraz częścią mojego królestwa. Teraz musimy spojrzeć na północ, na potężną twierdzę Harrenhal i zniszczyć armię Harrena, aby przejąć dorzecze dla rodu Targaryenów. Pojawia się jednak pytanie, kto po naszym zwycięstwie zostanie mianowany Lordem Paramount dorzecza. Jeśli synowie Harrena złożą hołd, zachowają Harrenhal i swoje miejsce jako lordowie Żelaznych Wysp, ale samo dorzecze potrzebuje nowego władcy. Mamy wiele decyzji do podjęcia, ale najpierw musimy podbić. Odrzucamy próby walki. Nasza armia przeniesie się z tych terytoriów pod Żelazne Wyspy, gdzie już stoi armia zebrana przy Hugate. My wyruszymy nad potężną twierdzę Harrenhal. Jak widzicie, jest naprawdę potężna i to tam stoczymy ostateczny bój, więc nasza armia zbierze się przy Zamku Kłów, gdzie ustawimy też punkt zbiorczy
gdzie wystawimy resztę wojsk, które zyskaliśmy po tym, jak podbiliśmy burzowe krainy, które teraz rządzone są przez córkę władcy Argilaka. Natomiast przysięgła nam hołd, więc ma prawo rządzić na swoim małym królestwie. I niech nasza armia się tam właśnie zbiera. Nasze armie się zbierają. Na szczęście dla nas dołącza główna siła pod naszym przywództwem, która spotka się już z pewnym atakiem od władcy Harrenhal pod Harwynem Hore. W porządku, doszło do bitwy. Przewaga dwukrotna nad nami. Harwin z Żelaznych Wysp się nie patyczkuje. Tylko zapomnieli, że to my mamy smoki. I dla tych, którzy myślą, że mają szansę, nic nie pozostaje prócz przeraźliwego krzyku. Po wielkiej walce kolejne armie padają. Kolejne ciała, kolejne setki ciał. Można uznać, że tysiące żołnierzy poległo właśnie w jednej bitwie. 21 000 zabitych. I w tym momencie ruszamy na Harrenhal. Podobno nigdy nie zdobyta twierdza. W tym momencie musi spłonąć. W międzyczasie w okolicach mostu Promy spotkaliśmy niebieską kompanię z dowódcą Harenem. Sam władca chyba nie spodziewał się trafić na nas. Trochę zaskoczony tym co się zdarzyło. Ojejku, jejku. No i zginęli. Tak się dzieje, gdy 10-tysięczna armia dorwie 1000 żołnierzy, 1000 zbrojnych z królem. Chryste panie, nawet nie musieliśmy oblegać Harrenhal. Co oni zrobili za głupotę? Czemu oni wyszli z tej twierdzy? Nie wiem. Dostarczona zagłada. To zostanie zapamiętane jako jedna z najbardziej decydujących zwycięstw militarnych w historii królestwa. Stoi obok zamek nie do zdobycia, a wy wychodzicie z zamku i oddajecie się do bitwy. Dzięki heroicznym oddziałaniom Wisnei na Smoczym Grzbiecie dowództwo wroga zostało zdziesiątkowane. Dowódcy wroga się zebrali, no ale niestety nie dali rady. Wróg został rozbity, a władca pokonany. Doszliśmy na Harrenhal. Mimo wszystko wojna się jeszcze nie zakończyła. Powinniśmy w 8 miesięcy podbić te terytoria. Moglibyśmy użyć smoka do tego, żeby zadecydować o spopieleniu. I tak się właśnie stanie. Nic nie zostanie poza popiołem i ruinami. Płonące popioły Harrenhal wirują wokół szerokich skrzydeł. Balerion jak demon z legend lecimy, niosąc śmierć w naszym śladzie. Poniżej nas znajduje się dziedziniec, na którym obrońcy próbują zebrać siłę, naiwna próba powstrzymania zniszczenia. Przy skręcie moich pięt kieruje Balerion, aby zawisnął nad dziedzińcem i zlał Dragon Flame'ami bezradne ofiary poniżej, ogniem piekielnym. Jednak podczas palenia ludzi pod naszą potężną obecnością czuję nagłe ciepło w boku i krzyczę, gdy promieniuje w ból. Niestety dostaliśmy strzałą. Mimo wszystko zadaliśmy im duże straty na tej twierdzy. O połowę zmniejszyliśmy szanse na ratunek dla nich, co dla nas daje dużo czasu. Chwilowo nie możemy użyć smoka. Ale to nic. Samo obleganie tej twierdzy powinno nam pomóc. W okolicach zbierają się duże armie, które prawdopodobnie będą chciały walczyć i walczą na zamku Derry. W połowie Harrenhal już padło. Powinniśmy skupić się na tym, żeby Harrenhal właśnie zostało zajęte. Cały czas próbują zmusić nas do tego, żebyśmy z nimi walczyli. Mam już na minus 1000 prestiżu. Cały czas nie mogę nie akceptować tego. Zgodziłem się na prośbę Master Lutora o pojedynek sądowy. Tradycyjnie nakazujemy wybór mistrza, który będzie walczył w moim imieniu. A kogo wybrać? Niech będzie to nadworny kapelan. Pojedynek sądowy jeziorne stawy. Rozkazuję przeprowadzić Mastera. Formalności są krótkie. Niech wygra najlepszy. No i niestety nasz wojownik zginął. Nie poradził sobie. Więc powinniśmy się tym trochę inaczej zająć, ale niestety nie mieliśmy na to innego wyboru. 7 dni do upadku. I cały czas nas o to błagają. Zgadzamy się na kolejny pojedynek. Kolejny pojedynek zakończył się kolejną porażką dla nas i kolejny został wypuszczony. 2 dni do upadku Harrenhal. Gdy doszło właśnie do upadku Harrenhal, dostaliśmy kolejną prośbę o walkę. Nie mamy czasu cały czas pojedynkować się i zatrudniać ludzi, którzy będą to za nas robić, więc sam się nimi zajmiemy. Skończyło się to tym, że możemy go zmasakrować
Uderz, sparuj, kontratakuj. Rzucamy się do kolejnej akcji, gdzie możemy użyć po prostu łamania gardy. Tutaj mamy szansę na to, że mało się zranimy. Pokażę Ci, jak unoszę miecz. No i zakończyliśmy to zwycięstwem. Ponieśliśmy kilka ran, ale pozbyliśmy się kłopotu. Harrenhal upadło. 11-tysięczna armia spotka się z nami w okolicach Spokojnego Pola. To właśnie tam ruszamy, albo Wertportu, gdzie dojdzie do ostatecznej bitwy z Lordem Wikonem, który dowodzi tą armią. Zgadzamy się na kolejną walkę, w której zatrudnimy tym razem najemnika. Niech najemnik się tym zajmie. I kolejna porażka. I tak oto zakończyła się wojna z Żelaznymi Wyspami, gdzie kolejna armia została wręcz stopiona. Przykre to jest, w jaki sposób to wygląda dla nich. Tak oto Riverland zostało pokonane. Lord Harrenhal, Quentin Querys i jego rodzina służyli mi lojalnie na Smoczej Skale. Jako mistrz miecza i żołnierze w bitwach. Z zadaniem spełniłby swoje obowiązki na każdym stanowisku. Z rodem Hor, który nie jest już przeszkodą, powinniśmy nadać rodowi Coerys siedzibę Harrenhal, najpotężniejszego, choć teraz zrujnowanego zamku w dorzeczu. Choć być może lepiej byłoby, gdybyśmy na razie zatrzymali go dla siebie. Quentin Coerys oczywiście otrzyma Harrenhal za swoje dozgonne pomoce. Wycofujemy nasze armię. Lord Namiestnik Tridentu. Albo zajmie się tym Lord Tuli, albo do rzeczy przypadnie dla Quentona. Lord Tuli albo Quentin. Podzielimy to na pół. Niech Tuli tym się zajmie. Przylądek Szpon. Z Argilakiem Aroganckim i Hrenem Czarnym załatwionymi, zanim ruszymy na zachód, musimy przyjąć poddanie lordów z Kraklow. Nie powinno to być trudne zadanie, Wisneja zgłosiła się, by sama się tym zająć i rozwiązać sprawę w jeden dzień. Mogą zgiąć kolana lub spłonąć taką samą ofertę daliśmy lordom z Rosby i Stockward po naszym lądowaniu. Wybieramy marszałka, lorda Bellarda, Skała i Reach. Po otrzymaniu hołdu od lordów Kraklow po podboju Stormlands i Irland teraz muszę zwrócić uwagę na zachód. Krążą plotki, że Król Skały i Król Reach zebrali wspólne siły w opozycji wobec moich rządów. Mówią, że to największa armia, jaką kiedykolwiek widziało Westeros. Musimy zjednoczyć całe nasze wojsko i wszystkie nasze smoki na nadchodzącą bitwę. Nie możemy liczyć na to, że pokonamy ich konsekwencjonalnie, ale nigdy tego nie planowaliśmy. Smoki ponownie wygrają dla nas tę wojnę. Zobaczymy, czy Lannisterowie i Gardnerowie poddadzą się, zanim spotka ich koniec. Nasza armia jest niewystawiona. Powinniśmy na dorzeczu się właśnie skupić. W twierdzy Czarnego Wzgórza, na połączeniu tych miejsc. Wystawimy całą naszą armię, którą złączymy. Przynajmniej postaramy się ją złączyć. Na drzwiach młotów. Kolejny głupiec próbuje z nami walczyć. Możemy zatrudnić kolejnego najemnika. No i kolejna porażka. Tracimy pieniądze tylko na tym, a nie jesteśmy w stanie, bo te kundle cały czas na nas wysyłają ludzi. Kolejne najemniki, kolejna walka i kolejna porażka. Za dużo ich próbuje cały czas zmusić mnie do tego, żebyśmy im pozwolili. Więc postanowimy wykupić lordów, pozwolić się wykupić, bo próbują cały czas mnie ograbić z pieniędzy. Gdy zebraliśmy całą armię, powinniśmy ruszyć na Reach, bądź poczekać, aż się zbiorą przy nas wrogie armie. Zostało 12 więźniów, których nawet nie znamy. Większość to są słabo urodzeni i nie mający nic do powiedzenia. Powinniśmy zbiorowe uwolnienie zrobić, jeżeli nie możemy ich sprzedać. Po prostu. Nie powinniśmy ich trzymać, bo stanowią dla nas tylko i wyłącznie kłopoty. Jest armia pod dowództwem nie wiadomo na ten moment kogo. Spróbujemy się tam dostać i ją sponiewierać. Białe piwo gdzieś w tej okolicy się znajdują już, ale nie ruszają cały czas do przodu. Oni ruszają na nasze terytoria, na grzbiet złamanych pleców. To dobrze, na grzbiecie złamanych pleców jest już walka, to znaczy jest tu bitwa, ale nie o taką bitwę mi chodziło. Teraz my zaczniemy bitwę. Niestety nie pomogliśmy sojusznikowi, ale tu chodzi o to, żeby smoki wzięły udział w tej bitwie, a w pomocy, z tego co wiem, nie biorą udziału. Kto tym dowodzi? Lord Hendy.
W porządku, Henry. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z moją smoczą armią. Straty są druzgocące. Kolejny przeraźliwy krzyk. Wagyr spalił połowę armii. 9000. 21 000 śmiertelnie poranionych. Rich chyba nie ma się za dobrze. Skała najwidoczniej nie chciała im pomóc. Albo im pomogła, ale nie widziałem tak dużej armii, jak sądziłem, że zobaczę. Powinno być tu ich z 50 000 przynajmniej. I mamy tutaj Lorda Ilyna z Złotej Drogi, ale dalej to nie jest to, co my szukamy. Aha, czyli Skała nie zdążyła zebrać armii. Po prostu Skała nie zdążyła zebrać armii. Spaliliśmy Rich bez udziału Skały. W porządku. Powinniśmy zoblegać teraz te terytoria i pozwolić im się połączyć w jedną większą armię, żeby się nimi zająć. Okej, oni się zbierają w Miastu Nadziei, w którym właśnie my ich złapiemy i tam przydziesiątkujemy, a przynajmniej połowę lance z linii sportu. Reszta się wycofała. O, tutaj już się zbierają armie, no i to już jest armia 30-tysięczna. Ta mi już odpowiada, panowie, ta mi już odpowiada. 20-tysięczna. A panowie, złapiemy was. Złapię was. Tak, idealnie. 7000. A wy co, nie dołączacie? 7500. Myślałem, że złapię jedną większą armię. Ryzyko odwagi. Kolejni spaleni. To dalej nie jest to, co ja chciałem. To znaczy, dalej nie mamy złapanych wszystkich wojowników, bo tu zginęło 7500, 1, 2000. To nie jest wszystko, ale miało być już 30 000. Najwidoczniej nie są w stanie się połączyć w jedną armię. Trochę smutne. Za bardzo ci rycerze się bronią. Nasz smok nie może ich spalić, dokładniej mówiąc. Teraz złapiemy armię, by więcej światła. Nie wycofujcie się, nie. Nie macie prawa uciec. Mamy was na strażnicy Pilmore. Bitwa pod Wisher. 20-tysięczna armia ruszyła do pomocy im. No i mamy dostarczoną zagładę. Wisneja po raz kolejny spaliła armię, kiedy nie były w stanie nawet się zebrać. Podwójnie można nawet powiedzieć. Straty są gigantyczne, druzgoczące. Czyli dołączą do tej wojny? Dołączają. Nie wierzę, oni dołączają. Oni naprawdę dołączają. Oni sami nie wierzą, co zrobili. Jak ja na to patrzę, to ja nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Wy to widzicie, co w tej armii się stało w tym momencie, w tej sytuacji. Spójrzcie. 11 000 pod dowództwem Lorda Tiona zniszczone. 20 000 pod dowództwem Lorda Humpreya zniszczone. No i tutaj pomniejsze ekipy lordów. Z 50 000 okolice, coś takiego już wybiliśmy im. A to jeszcze nie jest koniec. Przekroczymy granicę i powinniśmy spotkać się w prowincji Stilwell. Stilwell. Niech zbiorą się ponownie, jak chcą z nami bić się. My powinniśmy oblegać teraz terytoria, bo nie musimy się zbytnio przejmować nimi. 50 dni możemy poczekać. Kolejne armie się widzę zebrały i zyskaliśmy punkt. Weźmiemy oczywiście efektywność naszych kapitanów zwiększoną. Zebrała się kolejna armia, ale zajmiemy się nią dopiero po tym, jak upadnie twierdza, przynajmniej jedna. Kusi mnie, żeby teraz ruszyć na tę 30-tysięczną armię. Na szczęście zamek spłonął i nic nie pozostaje mi na przeszkodzie, niż właśnie ruszyć na nich. Twierdza Czarnego Wzgórza. To tam spotkała się nasza trzykrotnie mniejsza armia, która zadaje 4-krotnie większe straty dla nich niż oni nam. Kolejne ogniste uderzenie, w którym Lord Reinald i tona innych postaci jest zabita przez Baleriona. Wielu wojowników w tym momencie zostało spalonych. Zobaczcie, jakie to są ranny, spalony. Stres. Masa postaci jest po prostu zmiażdżonych, a dodatkowo wielu jest rannych. Wow. O, i mamy syna. Gaemon, bądź po mnie Aegon II.
Jak to się zakończyło? Zakończyło się totalną klęską. Wiecie co, szkoda mi to patrzeć. Jestem pewny, co tu będzie. 32 000 ludzi z martwych, a u nas 1600. To jest wręcz niebywałe. 106 ważnych postaci, kapitanów, lordów zostało po prostu spalonych. A ci, co przeżyli, ledwo żyją. To zmienia całą postać rzeczy. Prowincja River Spring zostanie w tym momencie oblężona. O, ta twierdza się będzie trzymała 14 miesięcy. Sporo, sporo. Nie wiem, czy oni się zbiorą jeszcze raz. Nie wiem, czy mają takie siły. Coś tu się zbierają, 15 000, a jednak się zebrali. Kolejny raz zebrała się armia pod twierdzą Czarnego Wzgórza, do której wyruszyliśmy. Na której spotkaliśmy się z Lordem Luthorem. Ryzyko odwagi. Odważny głupiec został pokonany. Lord Luthor bardzo szybko został zdjęty. No i niestety dla przeciwnika kolejna armia została po prostu zdziesiątkowana, ale to nic, już kolejna 10-tysięczna armia stoi obok. Wiecie co, ja zacząłem się zastanawiać, czy my będziemy mieli czas na to, żeby ich wszystkich palić. 15 000, to już prawie 100 000 ludzi zginęło. A ta walka jeszcze trwa i będzie trwała. Kolejna armia 10-tysięczna. Udało nam się! Król Mern postanowił stawić czoła naszym armiom bezpośrednio, mając więcej ludzi niż my, ale my mamy smoki, 3 smoki. Nasi ludzie zajęli silne pozycje obronne i czekali na ich natarcie. Król Mern osobiście poprowadził szarżę na centrum swoim złotym gierze. A jego syn Gawen jechał obok ze sztandarem, wielką zieloną dłonią na białym polu, rycząc i krzycząc, napędzani przez rogi i bębny. Wiecie, jak się to skończyło, ale do tego czasu Aegon i jego siostry byli już w powietrzu, na smokach. Nie zostało nic więcej jak gigantyczne, ogniste oddechy spadające z nieba, robiące pola ognia. Ruszajmy na Highgarden, teraz będzie go trzymał Lord Tyrell. Masa postaci zginęła. Sam Mern zginął. Król Reach. I zakończyła się jedna z bitw z Reach. Ale nie myślcie, że to jest koniec. Teraz ruszamy na skałę. To oczywiście też jest zdziesiątkowana. Powinniśmy zająć prowincję. Chociaż Reach nie jest pod nami. Zaskakujące. Pewnie musimy zająć się skałą w pierwszej kolejności. Tylko skała już nie ma armii. Została zdziesiątkowana przed skończeniem się wojny z Reach. Więc po prostu zoblegniemy ją i zobaczymy, jak to będzie wychodziło w przekroju. Kolejna próba walki, mówisz? Zatrudnię najemnika. I zobaczmy, kto wygra. Zwycięstwo. W tym momencie też 50 więźniów odsprzedamy. Wykupcie 30, a resztę uwolnicie. Złoty ząb. Powinniśmy zdobyć złoty ząb. Miasto. Czy twierdzę. I zakończyć wojnę. Okej. Tu jest 15-tysięczna armia. W końcu zebrali się. Świetnie. Cieszy mnie to, że skała jednak dała radę zebrać armię. Świetnie. Nasz syn i dziedzic zawsze zadaje jakieś pytania. Jest światłą osobą. Cieszy mnie to. Lord Lyle nie radzi sobie. Wojna została zakończona, a armia została spalona i rozbita. Skała zostaje włączona dla nas. Zakończamy, wybierając armię. Był spisek na... Spisek był, ale ten spisek mało znaczy. Wyprzedajemy kolejnych więźniów, bo możemy to zrobić w tym momencie. Reach nie jest pod nami. Prawdopodobnie to jest wina tego, że po prostu upadli. W porządku, no w tym momencie sytuacja wygląda dla nas ciekawie. Większość terytoriów należy do nas. Góra i dolina stanowi dla nas jakieś małe kłopoty. Ale musimy zająć się na pewno Reach. To jest dla nas mały kłopot, że tak to wyszło.
Kolejny perk udało nam się odblokować i weźmiemy kolejne zwiększenie. Nie wiadomo co się podziało, ale nie możemy czekać za długo na to, więc po prostu zajmiemy się Harlanem. Kara za sławę będzie spora, ale to nic. Wojna będzie wypowiedziana. Wzywamy naszą całą armię w okolice. Najbliżej stolicy jak się dałoby, powinniśmy to zrobić. W Harspekl. Wyprowadzamy całą naszą armię i tam właśnie się udamy. Nasza armia się praktycznie zebrała, musimy ją tylko połączyć. I w tym momencie ruszymy na ich stolicę, czyli Wysoki Ogród, a my ruszymy na te cudowne twierdze, całe miasto w zasadzie. Przy okazji trafiliśmy się na bitwę pod Seton. Okej, krótka bitewka to będzie, bo armia została spalona. Spalona. Za nami jest 12-tysięczna armia, ale my się nie boimy. W zasadzie niczego. No, jest najważniejsze, żeby padła stolica. Tam jest 20-tysięczna armia, tu jest też całkiem spora armia. 5 lat. Jeżeli użyjemy smoka, możemy spalić łatwe cele. 4 lata. Nie mamy tyle czasu, żeby czekać 4 lat, na to aż się to podbije, więc użyjemy do pozostania miasta ruiną. 49. Zamek Grenar. Ruszymy w końcu złapać armię wrogów. W okolicach, nawet nie wiemy jakich, po prostu jesteśmy w środku Reach. I tu są te potężne armie właśnie. No i tutaj się zakończa bardzo szybko ta wojna. Sporymi stratami dla przeciwnika. Szybko palimy, 25 tysięcy. Chryste Panie, jakie armie. Jedna bitwa, 17 tysięcy nie żyje. Ruszamy dalej w okolice stolicy. Niestety przenieśli ją z ruin Wysokiego Ogrodu. Miasto zostało spalone. Zobaczcie, to była potężna. Okej, dostaliśmy zbroję, dlatego na chwilę przerwiemy, żeby wam ją pokazać. Nie jest najgorsza, no mogła być gorsza, naprawdę. Mogła być gorsza, ale jest możliwość finansacji kolejnej. Tym razem biografii za mistrza. Spróbujmy. Mistrz może nam dać dobrze. Przenieśli stolicę do fortecy obok. Możemy zyskać oczywiście prestiżu trochę. Wiecie, nie chciało mi się czekać, więc ich stolica stała się ruiną. Spaloną do czysta. No, niestety. Piękna twierdza to była kiedyś. A tu 5 miesięcy, możemy poczekać. Lepsze 5 miesięcy niż 5 lat, prawda? W tym momencie zajmiemy tylko ich stolicę i będziemy ruszali dalej na ich armię. Gdy stolica została zajęta, zabraliśmy ich baner dynastyczny i ruszyliśmy w pogoń za ich główną armią. 50-tysięczną. Kto wam pomaga? Dorn im pomaga. Aha, to stąd macie taką potężną armię. Dobrze wiedzieć, Dorn. Dobrze wiedzieć, kto jest następnym celem mym. Jest i armia wyłapana w okolicach Huttonwood. Panowie! 50 tysięcy? Dla smoków to nie problem. Mój uchwyt na wodzach baleryna się zaciska, gdy nad Hutwood przerywamy linię wroga. Książę Neymar jak miękką jagnięcinę. Próbował się Mors przebić obok nas, no ale został rozgryziony. A cała armia z Reach jest w rozsypce. 55 tysięcy! Chryste Panie! Jezus Maria, ile tego jest tu. Ruszymy na Winnewarren przy stolicy, a taka tam twierdza, postaramy się ją pozajmować. Przy okazji będziemy w kontroli nad ich twierdzą główną i damy im czasu trochę na sformułowanie kolejnych wojsk. Może tych, które stanowią dla nas jakikolwiek kłopot w walce, bo nie oszukujmy się, na aktualnie oni nie pokazali klasy żadnej. Jejku, jejku. Winnewarren też nie poradzi sobie na nas. W żadnym wypadku sobie nie poradzą na nas. Kolejna rzecz może być sfinansowana, tym razem to będzie pierścień. Bardzo kompetentna w swoim fachu, a dalej stać nas na to, możesz próbować. Co możemy wrzucić? Tego nie możemy wrzucić. Co więcej mamy? No nie za bardzo mamy co. I baneru nie będziemy wieszali na ścianie. Mamy pewnie tonę dworzan złapanych. 43.
Mogą za siebie zapłacić. Wtedy nie będzie kłopotu. No i pięknie, panowie, pięknie. Gdy twierdza obok została zajęta, spójrzmy, czy nie zebrali swoich pięknych armii. Niestety nie widać, żeby mieli zebraną gdziekolwiek armię. No i koniec. Reach upadło. Nie chcemy nikogo. Reach zostało podbite. I to jest koniec Reach. Niezłomny. Możemy go wprowadzić i zobaczyć, czego chce. Hołd, dwuznaczna uwaga. Zawsze to trochę random dla naszej dynastii. Wpuściliśmy go. Kolejny perk dla nas się ulotnił. Zwiększy nam liczbę rycerzy. Oczywiście bierzemy. I została zrobiona urna. Mam wrażenie, że oni mi coś sugerują, ale ja nie chcę tak szybko. Podziękuję. Na boku ją gdzieś postawcie. Powinniśmy skupić się teraz na północy. Zdobyliśmy coś potężnego. W tym momencie pójdziemy bardziej w przyrost kontroli, żeby zwiększyć nasze szanse na tutaj. Mamy wystąpienie buntowników przeciwko naszej potężnej armii, więc wezwiemy całą naszą armię na wyspie. I chyba pokażemy im, kto i jak może na kamieniu smoka coś robić. Szybko się powinno to zakończyć. Oczywiście spaliliśmy do cna wszystkich wojowników, którzy próbowali się przeciwstawić mojej władzy. I rozwiązujemy armię. W tym momencie powinniśmy ruszyć na północ. I właśnie to zrobimy. Będzie wyruszenie na północ. Powinno się to z automatu zrobić, ale niestety modyfikacja nie pozwoliła nam tego zrobić z automatu, więc musieliśmy sobie sami pomóc. Ale to nie nic. Dalej musimy pozbyć się tego państwa. I jest tutaj gigantyczna armia, wokoło zebrana, w której weźmiemy chętnie udział i dołączymy. To będzie w Zatoce Kruków. O, i jesteśmy. Walczymy też z Górą i Doliną. Wsparli ich. Na szczęście Dorne tego nie robi. Ale to nic. Górą i Doliną zajmiemy się po tej armii, którą teraz atakujemy. 5000 rozbite. Starkowie mają armii. Co trzeba przyznać, Starkowie mają naprawdę dużo armii. I cały czas te armie dobiegają do nas, żeby z nami walczyć. I oczywiście wszystkie zostają rozbite w krótką chwilę. Musimy oblegać te terytoria teraz. 17 000 ubitych. 17 000. 3000. 10 000. 3000. 3000. I Kasztelana wybierzemy nowego. Naprawdę szkoda mi ich i tego, co się tu podziało. Ale no, terytoria tego wymagają. Musimy dokończyć. Przy końcu oblegania widzimy gigantyczne armie, które się pozbierały przeciwko nam i właśnie ruszamy je zdziesiątkować, jak już podbiliśmy. Tak, w tym momencie ruszamy dziesiątkować tę armię. Mam nadzieję, że podołączają. Co to za dźwięk? Co to jest? Co to za dźwięk? Powoli postępujemy naprzód, ścieżka, gdy jeden z przodowych ludzi krzyczy do dołu. Myślę, że ktoś tu jest. Okej. Armia Kranogmanów wydaje się zbliżyć przez las. Ambush. Okej. W porządku. Dobrze wiedzieć, że będziemy bili się w dwóch wojnach naraz. Dwie bitwy. Powinniśmy odbić to terytorium. Kolejna bitwa. Kolejna bitwa. 16 000. I kolejny koniec. Tu zakończyliśmy ambush. Pięknie. Dołączmy do naszych ludzi. Palimy, palimy, bijemy, palimy. Tony wojowników umiera, pada. No po prostu można liczyć ich w setkach. 16 000. 3000. Tonami.
Tonami. Każde państwo traci większość swoich wojsk. No i możemy połączyć naszą armię ponownie w jedność i ruszyć nad tą prowincję, zawalczyć z Torenem, Czerwonym Wilkiem. I zakończyło się to. Derkaris. Toren sobie nie poradzi na tak potężną armię. Nawet jak smoki nie palą ich wszystkich, to po prostu nie radzą sobie. Za duża armia. Mimo wszystko cały czas smoki wspierają nas jak tylko mogą. Powinniśmy też bronić naszych ziem, które podbiliśmy, żeby nie mogli ich poodbijać. Powoli, powoli, ale te armie umierają. Północ. Potężna północy. Dużo eventów mi wyskakuje, nie pamiętam jak się to wyłączało i one są przeszkadzające. Kolejny punkt. Możemy zwiększyć kontrolę albo obronę. Ale weźmiemy kontrolę nad tym krajem, jest za duży. 3600, 8000, 5000, naprawdę. Szkoda mi ich trochę jest. Tak potężne armię przyprowadzić tylko po to, żeby zostały spalone? Kolejne setki armii. Jakby one się połączyły w jedność. Gdzie one tak maszerują i czemu się nie połączą w jedną armię? Powinniśmy wyłapać tą armię w okolicach Krogen. Docieramy niedaleko Krogen. Czekamy aż się skończy bitwa, żeby dołączyć już po. Okej, dołączamy już po. Mam nadzieję, że nie zdążę. Niestety zdążyłem. A właśnie dlatego nie chciałem zdążyć, bo smoki nie chcą brać udziału w bitwach, które nie są nasze. Więc w takiej bitwie dostajemy dużo większe straty. Ogniste uderzenie, a jednak coś tutaj pomogły. Smoki wybiły wręcz większą armię. Dopiero się obudziły i ruszyły. Świetnie. Okej, tam teraz jest gigantyczna armia, powinniśmy tam ruszyć. Co to za dźwięk? Kolejny raz jesteśmy zaatakowani przez jakieś plemionko. 580 wojowników. Bez sensu. Powinniśmy ruszyć w ratunek tym prowincjom, zanim je odbiją. Możemy chyba nie zdążyć. Albo zdążymy. Zdążyłem. 15-tysięczna armia bije się z naszą. No i oczywiście nie mają z nami żadnych szans. Tu już straty są kolosalne dla nich. Pięknie. I jest dostarczona zagłada. Tutaj mamy armię 7000, którą też bym z przyjemnością się zajął. Tylko nie wiem, czy zdążymy. Chyba zdążymy. Zdążyliśmy. Jak na pecha. Te bitwy trwają znacznie dłużej wtedy. O, dołączają. Na potęgę dołączają, tylko to nic nie da. Mimo wszystko armii mamy znacznie więcej. Rządzimy praktycznie przecież połową kontynentu, większą. Kolejne bitwy są tam. 10-tysięczna armia. Powinniśmy odbić terytorium, które podbili. Nie wiem, jak im się to udało i kiedy mieli na to czas, ale podbili nam terytorium jedno. Po odbiciu terytorium postaramy się ruszyć w kolejnym razem, złapać większą armię. No bo bić po 5000, po 1000 nie ma sensu. Możemy wybić całą armię jednocześnie. A widzę, że się zbierają i jest też armia z królem samym. To właśnie tam się udamy. I mamy armię, ale nie dowodzi król. Lord Lucas dowodzi. Ale to nic. Do tego właśnie chcieliśmy najbardziej. Ryzyko odwagi. Śmiały ruch, ale Lord Lucas nie żyje. O, widzę, że ich armie dołączają. Kolejne armie się zbierają i zbierają. Z każdej strony napływają. No ale no co to jest? No dostarczona zagłada po prostu. Spaleni, 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 spaleni.
Ogniste uderzenie, które wybiło większą część wrogiej armii. Dobrze dla nas. Północ straciła wiele wojsk, a to jeszcze nie koniec. Wrogi sztandar. Rozglądam się na polu bitwy i zdobyliśmy wrogi sztandar. Możemy go zniszczyć. Nie potrzebujemy śmieci. Powinniśmy skupić się teraz na armiach, które próbują odbijać terytoria, które wcześniej były zajęte. Ale to nie skończy tej wojny. Musimy jak najszybciej spróbować pozbyć się tych armii, żeby w końcu zacząć zyskiwać. Starkowie mają potężne siły, trzeba to przyznać. Trzeba ruszyć na ich armię i wycofać ich. 30 ileś dni, co to za dźwięk? I znowu zostaniemy zaatakowani. Dziwni są, naprawdę dziwaczni. Skąd się biorą, nie wiem, ale byli ukryci i próbowali nas zaatakować. Kolejny fort padł i 20-tysięczna armia się tu zebrała. Moglibyśmy się na nią zrzucić. Dołączyliśmy do bitwy. No, będzie sroga to bitwa. No, jak doszły smoki, no to oczywiście straty zostają dużo większe zadane. Nie radzą sobie, panowie. No nie radzą sobie. Przyznajmy to sobie szczerze, nie radzą sobie. Ale jak mają sobie radzić? 580, 4000, 22 000. Tu kolejne 20 000. Jest te panie. 10 000 zginęło. Nie pozostaje nam nic innego, jak podbijać dalej twierdzę, żeby ta wojna się zakończyła. Dokończenie wojny z północą zobaczycie w kolejnym odcinku, gdzie góra i dolina i północ połączyły siły przeciwko potędze Targaryenów. Jednocześnie wybuchł bunt panowania Reach, które chciało odzyskać wszystko, co mogło i postanowiło wypowiedzieć wojnę. Mają 50 000 żołnierzy. My mamy dla ich pecha tylko 13 000, ale dalej myślę, że powinniśmy stanowić duży opór. Więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć i czołem, trzymajcie się.